Witam serdecznie. Muszę się bardzo pospieszyć, aby te tulipany, które kupiłam jeszcze przed świętami, aby zdążyć je namalować, ponieważ jak widać, to już ich ostatni moment. I teraz właśnie w tej fazie są bardzo, bardzo interesujące. Kolor nie jest już taki intensywny, ale kolor to nie problem, ponieważ to ja sobie akurat mogę wyczarować. Lubię bardzo ten pomarańcz firmy Renesans. Taki bardzo intensywny i właśnie on pasuje mi tutaj niesamowicie do tych tulipanów. Jeszcze sobie tylko zacznę od środka. Ten środek, tak, on jest taki ciepło-żółty, przechodzący już leciutko w pomarańcz. Ta część to jest z odrobiną zieleni, więc gdzieś tam odrobinkę sobie tej zieleni, nie takiej, raczej takiej, tylko tak leciutko zaznaczę, a dalej to właśnie nie tak by było za ciepło. Te środki, one się tak fajnie, zobaczcie, ta farba, ten kolor tak fajnie się rozchodzi od środka i potem sobie tak właśnie płynie. A teraz właśnie będzie ten pomarańczowy kolor. One mają tutaj ciemniejszą tą linię. Ja ją zrobię odrobinę jaśniejszą niż jest w oryginale, ale to, no tak wolę, tak mi bardziej pasuje. Jak widzicie, teraz maluję nie tak chlapiąc jak zazwyczaj. Nie wiem jak skończę, no ale zacząć chcę tak bardzo właśnie leciutko. Akwarela jest cudowna właśnie przez to, że może być tak różna, przez to, że może być taka intensywna, zachlapana, naciapana, albo taka właśnie ilustracyjna, bardzo, bardzo wyważona, bardzo ostrożna, delikatna. Lubię ją taką i taką. Tutaj te takie właśnie jakieś rozszarpnięcia na końcu. Bardzo to jest ładnie. Tu muszę złamać troszeczkę intensywność tego pomarańczowego koloru. Ten liść mi się tutaj fajnie zagina. Tu mogę dodać od razu na brzegu. To połączę, bo gdybym dłużej poczekała, to by mi przeschło. Czasami fajnie jest tak właśnie wyciszyć się przy akwareli wtedy, kiedy robię sobie taką właśnie ilustrację jak teraz. Wtedy jestem właśnie tak się wyciszam bardzo, bo w momencie, kiedy no tak raczej z tym kolorem ciapię i chlapię, to dzieje się to tak szybko, że no nie ma, relaksuje się, ale inaczej. A to jest właśnie takie nie wiem jak Wam się podoba, może lubicie tak czy inaczej, nie wiem. Każdy z nas jakoś nie chce tutaj tak bardzo, bardzo dokładnie zaznaczać. Pomyślałam sobie, że ten środek tam troszeczkę bardziej intensywny tutaj, aby ten żółty kolor mi tak fajniej popłynął jeszcze bardziej intensywnie. I z kolei ten pomarańcz od czasu do czasu mogę właśnie dać go troszeczkę więcej. Lubię też te plamki, które zostają. No to jest takie właśnie fajne, że ta akwarela może być tak różna i w sumie w zależności od tego jak lubimy, jak potrafimy, będzie tak albo inaczej. Malując w ten sposób, no tak w pełni szczęśliwa nie jestem. Brakuje mi tego tutaj naciapania, nachlapania, tego czegoś, ale uwielbiam to właśnie, takie bardzo delikatne, ten delikatny kolor. Pokażę Wam później, bo to nie będzie obrazek, to będzie sobie taka tam ilustracyjka, a pokażę Wam potem tylko fragment pracy, którą
którą skończyłam. To znaczy mogę pokazać całą pracę, ale pokażę Wam fragment, jak malowałam większą pracę i tak właśnie chlapiąc, ciapiąc. No tam się dużo działo i szybko się działo. I na innym papierze. To jest ten, który lubię, który Wam już pokazywałam. Zobaczę. To jest ten papier z lekką fakturą. Bardzo, bardzo fajnie mi się na nim maluje. Naprawdę bardzo. Ja go lubię. Każdy z nas ma tam jakieś swoje papiery, które lubi. Ja lubię kilka i to jest jeden z nich. Zobaczcie, tutaj to zagięcie tego liścia od razu pokażę właśnie w ten sposób, hopla, że to, gdzie jest światło, zostawię jasne, tylko nie aż taką kreskę, bo ta kreska by mnie raziła. Tutaj jakoś tak, a potem to może wykończę odrobinę negatywem. Gdybym tą zielone dała tylko tutaj, to mimo, że to nie jest, że to nie będzie obrazek, a tylko taka sobie ilustracyjka, to i tak chcę, żeby to miało jakiś taki, no żeby to fajnie wyglądało. W związku z tym tą zieleń sobie powtórzę tu, a może nawet dam gdzieś odrobinę wyżej. To jest ciekawe. O, widzicie, jaka już ostatnia chwila, kiedy te płatki właściwie tak się odsunęły. No, muszę się pospieszyć, bo naprawdę wszystkie mi znikną. One się tak odsunęły i mam w sumie tylko tej odrobinę zieleni tutaj. Potem tą żółć, która tu gdzieś schodzi niżej. Tutaj w sumie nie będę chyba malowała płatka, a raczej posłużę się plamą, czyli niech mi się to połączy, to niech sobie zejdzie niżej, ponieważ ten kwiatek jest z tyłu już, a właściwie to, co z niego zostało, i nie muszę tego pokazywać tak wyraźnie, aby miało to więcej jakiegoś uroku. Na tym białym papierze dam, jak się uda, kilka kropek i to niech mi się tam właśnie plamą gdzieś przesunie. Tutaj jeszcze też jakieś takie resztki tego liścia poszarpanego na brzegach i niech sobie tam może nawet troszeczkę intensywniejszą plamą popłynie. A to, no to znowu mamy tutaj trzy płatki i też zacznę od tego, że na środkach dam troszeczkę więcej koloru, a potem ten właśnie pomarańcz, który tak lubię, dam mu troszeczkę tego i tutaj też zaznaczę sobie. To zaznaczanie kilka kolorów naraz, to już Wam mówiłam, dla tych, którzy mają mniej wprawy, nie radzę tego robić, ponieważ przyschnie Wam w jednym momencie i potem już nie da się ta plama rozmyć i będzie tak Wam niefajnie jakoś tam wyraźna. Tu mogę na brzegu troszeczkę dać i tak samo jak tu pokazać tylko charakter tego kwiatka, że to kiedyś były te tulipany takie właśnie z postrzępionymi płatkami. One nawet tak jakby zielenią odrobinę tu gdzieś, jakby się ta zieleń pojawiała. Może taka, a może nawet odrobinę ciemniejsza. Tu muszę zrobić między tymi trzema kwiatkami, muszę dać troszeczkę głębi, bo inaczej to, jak widzicie, to tak jakoś w powietrzu wisi. Wybiorę sobie teraz tego kolor, który by mi do tego zapasował. Dam zieleń z takim właśnie kolorem i tu gdzieś wjadę między te płatki. Mogę pokazać brzeg tego, widzicie, jeżeli negatywem zrobię tak, to od razu sugeruję, że ten płatek był tutaj. Ten kolor, aby nie był taki obcy, dam go też tutaj. Przy okazji mogę wyprowadzić tą łodyżkę. Tu
to mi jest teraz zbyt intensywnie, więc mogę przeciąć odrobinę. A tutaj też mogę od razu tak. Ten kolor powtórzę może tutaj, aby też pokazać głębię. To i to. Fajne jest to, że zobaczcie, coś jest bielsze wtedy, kiedy tło jest ciemniejsze i to jest też, zobaczcie, tego brzegu nie widać w momencie, kiedy zrobię coś takiego. Od razu ten brzeg tego tulipana wysuwa mi się cudownie do przodu, ponieważ właśnie ciemne tło spowodowało, że teraz to zaświeciło jeszcze bardziej. Tutaj już nie chcę wchodzić w zieleń, zrobię mu troszeczkę właśnie tego koloru. Połączę tylko tak i tak. Przesunę to tak sobie do dołu. No i cóż nam będzie potrzebne? Potrzebne będą mi jeszcze teraz tylko te bardzo ciemne akcenty. Tu może odrobinę poprawię. I taki to właśnie ostatni szkic akwarelowy z tulipanami, których za chwileczkę już nie będzie. Jeżeli macie je w ogródku, w wazonie, albo jeżeli się spodobało, a nie macie, a chcecie namalować, to sobie poszukajcie gdzieś fajnego zdjęcia i może Wam się spodobało takie troszeczkę spokojniejsze malowanie w moim wydaniu. Pozdrawiam i na razie. Pa.